Witajcie kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj ciut chłodniej. O jeny, naprawdę ciut chłodniej, ale te ciut chłodniej też jest odczuwalne, więc fajnie. Chyba się wybiorę na jakąś kawę mrożoną po drodze. Jestem po pracy. Zobaczymy, co się będzie działo z tym dniem. Chyba dzisiaj opona w końcu przyjdzie, która idzie do nas chyba już 2 tygodnie. Nie wiem czemu tak długo. I może Wojtek nawet uda mu się od razu to założyć. Będzie jechał do Polski, więc przydałoby się, żeby chyba zrobił to tutaj, bo tu ma wszystkie narzędzia i tak dalej. Mi się wydaje. Także zapraszam Was na kolejnego vloga. Może sobie wejdę jeszcze po drodze, będę szła koło Kodi. Może wejdę do Kodi, dawno tam nie byłam. Ciekawe, co jest w promocji. Oni mają tam bardzo często fajne rzeczy. Także wejdziemy sobie do Kodi. Po drodze mamy jeszcze taki sklep używany. Nie wchodzę tam, bo tam są przeważnie tylko ciuchy i biżuteria, ale może zobaczę, co jest na oknie wystawowym. Bardzo ciekawe mają tam te takie wystawy. Czasem bardzo ciekawe rzeczy, ale bardzo drogie też, więc dlatego tam też raczej nie kupuję. No, zobaczymy, co nam ten dzień przyniesie. Wczoraj robiłam gołąbki. Pewnie też mam, albo już wkleiłam, albo wkleję, jak to tam było z tymi gołąbkami, pychotka. Uwielbiamy gołąbki. Tutaj jestem w Kodi, tutaj jak zwykle muzyka leci, więc nie za bardzo mogę mówić tak do Was jak zwykle, ale były fajne kule takie na zewnątrz, na taras, właśnie ta, którą mam w ręce. Nie do końca wiedziałam, ile one kosztują, bo na opakowaniach nie było ceny. Potem się okazało, że cena, którą na dole widziałam, to była cena od tego, widzicie, od tego właśnie. To jest taki, o jego się wbija w ziemię. On miał taki parasol, taki chopek nad głową i z tego parasola zwisały takie jakby sople i to się świeciło, nie? I chyba to kosztowało 7,99. Mamy tu jeszcze te kule w innych rozmiarach. One kosztowały chyba od 7 euro wzwyż i były 3 rozmiary, każdy coraz większy. Całkiem fajnie to pewnie wygląda na tarasie. A tutaj też w promocji były sekatory, jakieś takie, wiecie, do ogrodu, maszyny ręczne. Co tu jeszcze były? Jakieś te donice. W sumie w dobrych cenach były te rzeczy. Zresztą Kody rzeczy nie są złe. I taka donica to chyba 8 euro z tego co pamiętam. No ale wiecie, ja kupuję takie rzeczy w sumie na flormarktach, bo tam idzie taką donicę kupić za 3 euro, nie? When I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there, gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like... A tu mamy już takie różne lampy solarne. Jakieś takie patyki, na których też coś tam jest zbudowane, jakieś małe lampki. To było w różnych cenach, więc tu Wam cen nie powiem. Te były fajne, te kule, o. Te kule były fajne na takim długim. Można to było wbijać jakby w ziemię, na przykład w doniczkę. To fajne było, to mi się podobało. A tu obok jeszcze mamy też taki zestaw, nam się właśnie zepsuł, no czy był może u nas 3 lata. Takie, wiecie, żarówki do powieszenia, bo musiałam mieć co najmniej ze 2 komplety. A tutaj jeden kosztował z tego, co kojarzę, 16,99. No to nie mało, nie? Ale nie wiem, chyba na razie nie muszę mieć. Tutaj jeszcze więcej lampek solarnych. Te są fajne, takie proste. 4 sztuki są w środku. I to kosztuje nie wiem, bo tu te ceny są tak, a tu jest cena, zobaczcie, 7,99.
A taką właśnie mam z zeszłego roku u nas w domu i one były w zeszłym roku przecenione na, już nie pamiętam, chyba 8 euro. W tej chwili są, ja wam tu napiszę po ile, o 16,99, nie? A ja za nie płaciłam, one były przecenione pod koniec sezonu o 50%, także czasem warto poczekać. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're so Zobaczcie jaki ten naszyjnik fajny. Taki ktoś zrobił samemu. Fantastyczny, to jest taki vintage shop. Tutaj jestem przed takim vintage shopem i ta bransoletka mi się bardzo podoba, ale kosztuje 39 euro, także nie mało. Tutaj jeszcze coś takiego mamy, też ładna bransoletka. Dirberg Kern, 98 euro kosztuje, bardzo ładna też. Tu są jeszcze z tyłu takie bransoletki, takie nakładane. Ta po prawej kosztuje 300 euro. Ta następna 150 i ta następna 300, ale wszystkie są srebrne, więc stąd ta cena. Ciekawe. Tutaj taki, wiecie, sklep bardziej z ciuchami i z biżuterią. Tu jeszcze coś ładnego. Dwie takie papuszki. Turinga. 200 euro każda. Nie uwierzycie, ale jest klima w środku. Show. Nie było, a tu taka niespodzianka, zobaczcie. O, jest. Jeden i drugi. Więcej nie widzę, ale może się schowały. To tak na ogół jest, że nie widać, a potem nagle są. Nie ma chyba innych, ale pewnie na dniach się pokażą. No pięknie. O. One będą bardzo wysokie, podejrzewam jeszcze. No, pięknie. Cieszę się bardzo. A tutaj ta piękna lilia, która rozkwitła. Co majeczko ogonku. No, ale cudowna. Czekajcie. Mi zasłania
Taki pomarańcz rażący. A tu na tym jest tylko jeden pączek, nie wiem czemu, a na tym nie ma w ogóle. Chyba się bidok utopił. Oj, trzeba ci pomóc. No, widzicie? O. Muszę tu postawić jakiś kamyczek. To łatwiej będę umiał z tego wyjść. O, tak starczy. Zgadnijcie, co się robi. Myślę, że idzie się to myśleć. Już sobie ugotowałam, podgotowałam, można powiedzieć, 2 kapusty. Te takie stożkowe. W końcu udało mi się zdobyć je i nagle się pojawiły w sklepach, więc widocznie gdzieś po prostu urosły. Już sobie przygotowywałam płaty na gołąbki. Częściowo takie większe. Tutaj mam takie mniejsze. Na samym dole w garku przygotowane. Tu mam jeszcze też kawałek, resztę kapusty. I będą gołąbki dzisiaj jest niedziela. Mam tutaj mięso mielone. Zaraz sobie je do garka tu wrzucę, bo już mi się robi ryż. Tu mi się w Thermomixie robi ryż. To jest bardzo wygodne, jeśli chodzi o Thermomix, że właśnie robi się ryż i on zawsze wychodzi taki sam. Zawsze wychodzi idealny. Ja robię z przepisu gotowania ryżu i nie robię tak jak w przepisie, że jest 20 minut, tylko robię 16,5. Już mam tak, wiecie, wycyrklowane, że on jest taki idealny, jak się na tyle ustawi. Także pakujemy sobie mięsko tutaj. Niektórzy dodają, słyszałam, jajek takich, wiecie, surowych do mięsa i do ryżu. Miesza się i po prostu się lepi gołąbki z takim farszem. Ale ja nie dodaję, bo ja kiedyś raz spróbowałam i dla mnie ten farsz jest potem, bo oczywiście to białko i to żółtko ścina mocno ten farsz i jest taki, wiecie, zbity. Ale mi nie smakuje, dlatego że to mięso jest wtedy takie, w ogóle cały ten farsz razem z tym ryżem jest taki twardy, a powinien być mięciutki. Dlatego nie robię jednak tak, chociaż kiedyś próbowałam, ale mi to jakoś tak nie smakuje. Jak już gołąbki, że tak powiem, się już robią, pokażę Wam. Ja zawsze daję na gołąbki parę płatów po prostu kapusty. O, pod spodem są gołąbki, widzicie? I sobie to tu pyrka, bo te resztę, te małe, te płaty też zjadamy jakby. Tu muszę dopiero podpalić. Patrzcie, po tylu latach mieszkania w Niemczech ja jeszcze mówię zawsze podpalić gaz. Nie wiem czemu. Jakoś tak zostało mi i tak jest. Że nawet Wojtkowi zawsze mówię: Dziubek, idź wyłącz gaz. Zamiast wyłącz prąd, no bo wyłączyć prąd oznacza różne rzeczy, a wyłącz gaz oznacza jedną rzecz. Także robimy dzisiaj na obiadek. Trochę tu się za mocno grzeje. Damy sobie na 4, bo nawet na 2. Niech sobie pyka. Tu doleję jeszcze wody. Przykryję i tak samo na 4 i niech sobie pyka. Godzina, 1,5, coś koło tego. Żeby kapusta doszła, a ta kapusta szybko dochodzi. Także tak, będzie pyszny obiadek. Jeszcze jedna rzecz. Jak nie chcecie, żeby Wam cokolwiek kipiało, troszeczkę masła. I nie będzie kipieć. Do jednego i do drugiego. Tak samo jak się ziemniaki gotuje. Taka ilość masła wystarczy. O, tyle. I nie będzie kipieć i może być cały czas przykryte. No. I gotowe. Takie ugotowane, wiecie. Tak jak tu są. Gotowe. Podsmażam na maśle klarowanym, żeby się tak przypiekły z 2 stron. O, w ten sposób. Pyszne.
My nie jemy z żadnymi sosami, tylko po prostu tak. Wiem, że są różne sosy, są pomidorowe, wiecie, z pieczarkami. W sumie to nie wiem jeszcze jakie, dajcie znać, na jakie sposoby robicie już na końcu, jak już są gotowe te gołąbki. Ja jeszcze te płaty takie, które właśnie tutaj są, to też je przesmażę. Po prostu zjadamy je przy okazji jedzenia gołąbków i to też jest bardzo smaczne, bo jak one są takie przysmażone, wiecie, to one mają taki fajny posmaczek. Pyszka, pyszka, pyszka. Smacznego. Nie robi Wam absolutnie smaka. Dzień dobry. Za rumaka się bierzemy. Tego nowego do Polski. Trzeba go podrychtować. Lekko. Uj, uj, uj. O, już tu. O. Bez lepszych kluczów to się tu nie obejdzie. A co on tu ma za numery powbijane? Aha. No dobra. Ma to ma. Dobra. Mamy oponkę. Mamy oponkę ściągniętą. Także przestawiamy teraz. To coś. Tu. Bierzemy sobie krzesełko. O. I będziemy rozbierać dęteczkę. Dorwać się. Dobra. Dętka jest. Teraz oponka też jest. Okej. Oponka to już jest naprawdę do wyciepania, niestety. To jest... Ale zaraz, to jest tak. Na razie działa i się kręci. Dobra, rower skończony. Powietrze trzyma. No i przyszła do pancia. Koszyk bym przyczepił, ale nie przyczepię, dlatego że ten rower pójdzie do naszego domku i ja go muszę przetransportować. A żeby go przetransportować, muszę ściągnąć przednie koło i kierownicę, wykręcić. To mi będzie przeszkadzać. To przykręcę Kasi, jak już będę na miejscu z nim w domku.
to jest 5 minut. Także zrobiony, powietrze trzyma, z przodu, z tyłu, naoliwiony, przygotowany do jazdy. Także robota na dzisiaj skończona. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was. A jak zanudziłem, bo to trudno, wyraźcie swoje emocje w komentarzach. Pa! To jest buziuko.